Witajcie w kolejnej bitwie. Dzisiaj zmierzą się ze sobą dwie konsole 8-bitowe. Nintendo Entertainment System i Sega Master System. Zaczynamy! Sega Master System to 8-bitowa konsola Segi, która ukazała się trochę później niż NES, ale również w 1983 roku. Natomiast wersja druga ukazała się w roku 1991. Konsola ta jest napędzana 8-bitowym procesorem o prędkości 3,58 MHz. Ukazało się na niej około 300 gier, a sprzedano konsol kilkanaście zaledwie milionów. Nintendo Entertainment System miał swą premierę w 1983 roku. Napędzany znacznie słabszym procesorem niż Master System, bo jedynie 1,76 MHz, ale na konsoli tej ukazało się aż 800 gier, zatem każdy gracz mógł znaleźć coś dla siebie. A ponadto konsola sprzedała się w około 62 milionach egzemplarzy, deklasując całkowicie konkurencję. Sprzedano również około 500 milionów gier. Konsola ta, dopóki nie ukazało się PlayStation i nie zdominowało rynku, była najlepiej sprzedającą się konsolą stacjonarną. Budowa konsol różni się w dużym stopniu, zarówno jeśli porównamy ją do Sega Master System 2, jak również jeśli porównamy NES-a do Sega Master System 1. Sega Master System 2 ma obłe kształty, jest czarna, ma chlebakowatą klapkę od gniazda kartridży. Natomiast Nintendo Entertainment System jest szare, duże i kanciaste. Ma bardzo nietypowy slot na kartridże, który wygląda niczym piekarnik. Obie konsole mają po dwa gniazda na kontrolery. Obie mają włącznik Power. Konsola Sega Master System w wersji drugiej nie posiada przycisku Reset, w wersji pierwszej posiadała. Natomiast NES przycisk Reset posiada zawsze. Ponadto obudowa NES-a ma tendencję do żółknięcia. Obudowa Master System jest w miarę trwała, jednak wykonana z plastiku, który jest mało przyjemny w dotyku i jest taki. Wygląda tandetnie. Z tyłu obydwu konsol znajdują się gniazda na zasilacz oraz gniazda na kable antenowe, ale ponadto NES umożliwia podłączenie również kabla AV, typowego kabla AV, czego nie posiada Master System. Gry na NES-ie mają tendencję do niewłączania się za każdym razem i czasami trzeba je przedmuchać. Na Sedze Master System problem ten występuje rzadziej, ale również się zdarza. Pady obydwu konsol mają bardzo podobną konstrukcję. Obydwa posiadają krzyżaki, jednakowoż krzyżak w NES-ie jest znacznie lepszy niż krzyżak w SMS-ie. To samo tyczy się przycisków akcji. Te również w Sedze wypadają znacznie gorzej. Ponadto pad od NES-a posiada przyciski Start i Select, których pad od Segi nie posiada. Aby zrobić pauzę w grze na Sedze, trzeba wcisnąć przycisk Pause na konsoli. W przypadku NES-a wystarczy wcisnąć Start na padzie od NES-a. A zatem pod tym względem Nintendo zwycięża bezapelacyjnie. Kartridże na obydwie konsole to zupełnie inne konstrukcje. Kartridż od NES-a ma bardzo dużo pinów, bo aż 72. Jak widać ma bardzo długie, bardzo szerokie gniazdo. Ponadto jest bardzo długi, niemalże 2 razy dłuższy niż kartridż od Sega Master System. Poza tym jest wizualnie ciekawszy, ponieważ zawiera obrazek prezentujący grę. Z kolei kartridż od Segi posiada tylko tytuł gry. O dodatku wykonany jest z kiepskiej jakości plastiku, który bardzo łatwo się rysuje. Kartridż od NES-a jest duży, przyjemny w dotyku, przyjemny dla oka i bardzo fajnie skonstruowany.
Ponadto gry na NES-a były znacznie tańsze swego czasu niż gry na Master System. Dziś się to zmieniło, ale dzisiaj o cenach nie decyduje producent, tylko decyduje popyt wśród kolekcjonerów. Jednakże na polu kartridży ich wyglądu zdecydowanie prowadzi NES. W tym pojedynku zwycięzca mógł być tylko jeden. Sega Master System miała za mało gier, za mało dobrych gier, była za droga, miała za drogie gry, nie miała szans. Nintendo Entertainment System to niekwestionowany lider 8-bitowych konsol. Bardzo dużo gier, bardzo wiele świetnych tytułów, umiarkowane ceny, świetna konsola. Jedyny słuszny zwycięzca 8-bitowej walki. Dzięki za uwagę, cześć.